Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału w dzisiejszym odcinku. Ostatnio przymroziło, ogłoszą straszne mrozy, ale dzisiaj mimo mrozu troszkę słoneczka wyszło i widać, co się dzieje. Śnieg topnieje, woda leci, gołąbki gruchają. W związku z tym, że daty lecą nieubłagalnie, to ja dzisiaj postanowiłem gołąbkom, jak to zwykle bywa w weekend, dać lepszej karmy. Normalnie u mnie karmę mają zasypaną i sobie pobierają, a raz czy dwa razy w tygodniu, tym bardziej teraz mrozy, podaję im troszeczkę karmy lepszej, z dodatkami, troszkę witaminek. Szczególnie witaminki są potrzebne samiczkom, dziewczynom, które jak będą musiały znosić jajka, potrzebują odpowiedniej ilości wapna i innych minerałów, żeby te jajka znieść dobrej jakości, żeby to wszystko odbywało się w zdrowiu, ponieważ po zniesieniu jajek potem często są pytania, że samice przysiadają na nóżki, kuleją, nie mogą wstać, bo czasami mają brak minerałów. Dlatego wcześniej te minerały na spokojnie lepiej zaopatrzyć. Jak cały czas będą zadbane, to nie trzeba potem na siłę za dużo rzeczy podawać. A w dzisiejszych czasach jest tak, że kiedyś gołąbki mogły nazbierać sobie na wolnym oblocie na podwórku, na polach minerały. Dziś to jest nierealne, ponieważ po pierwsze w okresie zimowym mamy je zamknięte, więc będą sparowane, zanim je w ogóle wypuścimy. Po drugie, później jak wychowują młode, to, że tak powiem, pola są mocno zadbane opryskami, czyli w sensie chemią, i jest to bardzo niebezpieczne. Można zatruć sobie gołębie, bo zasiewy dzisiaj nie są ekologiczne, tylko, że tak powiem, z chemią. No i też takie czasy, że jakość też tych ziaren jest inna niż kiedyś, dlatego jest to obraz dzisiejszych czasów, że nie da się na zwykłej karmie bez dodatków gołębi przygotowywać, stąd gołąbki dostają różne dodatki, żeby po prostu to, co natura im nie daje, żeby im trochę pomóc. Także ja tutaj zakupuję i bardzo ciężko o dobre dodatki mineralne, ponieważ można sobie dodatkami, które są chętnie zjadane przez gołębie, zatruć gołębie, bo one zawierają sól, która może spowodować nie dość, że biegunki, to jeszcze poważniejsze sprawy, nawet padnięcia gołąbków. Także na to trzeba zwracać mocną uwagę. No i ja dzisiaj tutaj przygotowuję karmę dla gołębi. Dodatkowo miałem dużo zapytań odnośnie karmy, którą szykuję, karmy granulowanej, jak ją podaję gołębiom, w jaki sposób, więc też tutaj Wam pokazuję. Ja mieszam, jeśli chodzi o gryty, to teraz w tym okresie mieszam je z karmą, zwilżam naturalnym olejem karmę. Jak mieszam z czymś, to tą karmę daję troszeczkę lepszą. Zwilżam naturalnym olejem, akurat z orzechów, od kolegi, który to produkuje. Zwilżam olejem, zasypuję kilkoma rodzajami mineralki, mieszam to razem. Jak wymieszam, przygotuję całą karmę, to podaję gołębiom. Aha, i na końcu dodaję granulat z tą karmą w ilości gdzieś tam 20%, czyli 1 kubek granulatu, 4 kubki zwykłej karmy, czyli 1/5 granulatu, to tak mniej więcej 20%, czasami 25 do 30%, ponieważ te granulaty mają dużo witamin, minerałów, substancji antygrzybiczych, substancji ziołowych, które pomagają gołąbkom. Poza tym są bardzo strawne, dostarczają witamin, których można ograniczyć, i podając granulaty zauważyłem, że
Gołębie pobierają mniej minerałów, mniejsze zapotrzebowanie jest na witaminy, bo te granulaty po prostu te witaminy w dużej części zawierają. Tak to po prostu tutaj u mnie wygląda. W ten sposób postępuję właśnie z tymi gołąbkami. Tak więc jak przygotowuję karmę? Tu mam karmę winter zimową i tą karmę zwilżam olejem z orzechów włoskich. Jest zwilżona tym olejem. Szykuję sobie to w wiaderkach. Kilka wiaderek mam przygotowanych, żeby po prostu wygodnie się rozmieszało. W każdym wiaderku mniej więcej po połowie. Dolewam do tego olejek. W tym przypadku olejek z orzecha włoskiego, tłoczony naturalnie. I do tego dodaję Procox, czy różne inne środki prozdrowotne. Procox akurat z firmy TJW przeciwko kokcydiozie. Można też podawać go fajnie w okresie rozpłodowym na przemian z kolostrum, to jest siarą. Też siara jest z TJW Proimmuno, dobre bakterie. Tak, na zmianę można sobie zmieniać z ziołami i z olejem. Do tego dodaję jeszcze gryty. W tej chwili dodaję gryty z wapniem po to, żeby samiczki, niedługo będzie parowanie, niech te samiczki się zaopatrzą po prostu we wszystko, co jest im potrzebne do budowy jajka, bo bez sensu później na siłę mocną suplementację robić. Gryty to nie dostają codziennie, żebyście koledzy wiedzieli, dostają to raz, maksymalnie 2 razy w tygodniu. Taką ucztę, że pozostałe dni mają karmę jałową, całość mieszam, bo zostało to zwilżone olejem i, że tak powiem, mieszankę wymieszuję wiertarką. No i tutaj mamy gryty, które podaję, właśnie dosypuję gryty, tu jest anyżem, ładnie pachnie. Jeszcze na koniec takie kamyczki drobne, bo jak wspomniałem, z tymi grytami jest bardzo wielki problem. Ja to dosypuję raz czy 2 razy w tygodniu, dostają właśnie minerały, gryty. Jeszcze raz wymienię moją wiertarkę. I na koniec, żeby dostały witaminki i też przyzwyczaić ich do jedzenia, dodaję granulacik i go mieszam na końcu. Już potem dostają granulat, żeby dostać witaminy, minerały i co tam gołąbki potrzebują. Do tego gołębie trzeba przyzwyczaić jeść. Najlepiej to zrobić po prostu jak mają głód. No. Najpierw mniejsze porcje, a później większe, bo wiele też jest pytań, jak to stosować, jak to podaję, to wszystko. I to już mieszam ręcznie, z racji tego, żeby nie rozbić za bardzo, nie rozbić, wymieszam ręcznie. O, i taka karma trafi do gołąbków. No, tak wygląda już ostatecznie przygotowana karma z granulatem, z minerałami i tę karmę dostaną gołąbki. Myślę, że będą z tego zadowolone bardzo. Idziemy karmić. Oto moje gołąbki. Dzisiaj trochę słoneczka, siedzą na wolierze, czekają na nas, czekają na karmę. Dzisiaj dostaną troszeczkę dodatków, troszeczkę witamin, troszeczkę minerałów. Tak to będzie dzisiaj wyglądać. Piękny, słoneczny dzień, piękna pogoda, siedzą na wolierze. No, sezon nam się zbliża wielkimi krokami. U mnie gołębie jeszcze lotowe nie są połączone w pary. Jak to zrobię, to Was na pewno koledzy o tym poinformuję, ale w chwili obecnej jeszcze tego nie zrobiłem. Na spokojnie, póki te mrozy są, teraz minusowe temperatury,
to myślę, że przez kilka dni jeszcze tego nie będę robił. Jak przyjdzie ta ocieplenie, to wtedy dopiero je połączę w pary, ale nie szkodzi, żeby samiczki zaopatrzyły się w witaminy, minerały i żeby po prostu przygotowywać je ciągle do rozpłodu. Tutaj są moje samczyki rozpłodowe. Część już połączyłem w pary, puściłem, te jeszcze nie. Jeszcze muszę je, tak powiem, połączyć. I tutaj mają porcje karmy rozmieszane i tak ta karma wygląda. Już gotowa, minerały. Powinno widać granulat. O, granulat, tu jest minerały, granulat, no i karma. I dostaną tutaj wodę macie. Tak, odtajała, a częściowo nie. No właśnie. A nie, coś tam jest wody, akurat nie rzucają się na picie, więc muszą w miarę coś tam topnieje ta woda i samczyki z niej korzystają. Tak samo tutaj o meweczki, córki trzeba zadbać, też im dać to co dobre. Tutaj mamy samiczki rozpłodowe, które tu przebywają. Samiczki też dostaną karmę. No i samiczkom damy też kubełek jedzonka. I one tutaj na pewno ochoczo z tego skorzystają. No już sobie kukurydzkę pierwsze wybierają. Kukurydzkę pierwsze i będą, trochę są wstydliwe jak widzę dziewczyny. O, zaraz się rzucą na jedzonko. Jak tam woda? Przymarznięta, ale cóż. O, pierwsze kukurydzy sobie wyjadają. Tu stara babcia. Tak, to jest sztolka z 13 roku. Z 13 czy 16 ty jesteś? Nie, to nie jest ona. Gdzie ona siedzi? Gdzie ona siedzi? Gdzie jest babcia? Gdzie jest babcia? Gdzieś się schowała. No i tutaj jesteśmy. Zawołamy, nasypamy karmę. Tutaj. Myślę, że zaraz ochoczo przybiegną. Już mnie tylko usłyszą. No, chodź. Ale daj mi deskę zamknąć. Tak. Odsunę troszeczkę. O. A, bo tu patyczek jest. Ojej. Chodź. Im tu jedzonka nie brakuje, bo one sobie tutaj zasypowego karmnika pojadają. No i tu jesteśmy u dziewczyn. Dziewczyny też myślę, że przyjdą. Dziewczyny, jeśli idziecie? Chodź.
O, i tak tu dziewczyny wyglądają. A proszę, jak tu dziewczynki na mnie czekają. O, ale zimno dziś. Przed chwilą nie było zimno, a już zaczyna ziębić strasznie. O, Paulina właśnie zauważyła małą mewkę. Ciekawe, czy ta mała mewka przeżyje w tym mrozie. O. Macie trochę dobrego jedzonka. O, ale ziębi po rękach. Strasznie. Niesamowicie zimno. Strasznie zimno. O. Karmimy gołąbki. Niech sobie zjedzą troszkę z witaminkami. Samce też jedzą. No i cóż koledzy, pozostaje mi życzyć wszystkim miłego weekendu. Co prawda może filmik się ukaże już w trakcie weekendu, więc troszkę życzenia spóźnione. Ale życzę przynajmniej miłego oglądania. Zostawcie komentarz, łapkę w górę. Napiszcie, o czym życzylibyście sobie kolejnych filmików. Może z jakichś odwiedzin u hodowcy. Także serdecznie dziękuję za oglądanie. Dziękuję za wielką liczbę subskrypcji. Dziękuję za miłe telefony, bo koledzy do mnie dzwonią i te rozmowy są miłe. Informują mnie, że oglądają filmy, że im się podobają, wyciągają z nich dużo wiadomości, dużo motywacji do hodowli. Bardzo miło jest, że tak powiem, rozmowy z hodowcami, którzy z powodu oglądania mojego kanału po prostu rozpoczęli ponownie hodowlę gołębi pocztowych. Także jestem wdzięczny za te telefony i ten kontakt. Dajcie łapkę w górę, włączcie subskrypcję, napiszcie, kto subskrybuje mój kanał, jak długo ze mną jesteście, a ja będę kolejne filmy Wam publikował z mojej hodowli, to co dzieje się w niej na bieżąco, aktualnie. Także takie filmiki z życia wzięte po prostu, to co się u mnie dzieje. Jak Was nie nudzą, to zapraszam na kolejne odcinki, a dla urozmaicenia może uda się odwiedzić jakąś inną hodowlę, żeby Was nie zanudzić i żeby wrzucić też z innych hodowli coś ciekawego. Dobry lot, Krzysztof Trzaskalik.